Ale wyjmijmy teraz ten odkurzacz z walizeczki. No i tutaj na dole tej tabliczki też ciekawy napis po francusku Nettoie, désinfecte, parfum. Ciekawe napięcie 105-115 V. Musimy bardzo na to uważać, żeby nie przekroczyć tego napięcia przy testowaniu tego odkurzacza. Te płozy to był w cudzysłowie wynalazek szefa Electroluxa, Axela Wennergrena. O, zobaczcie, z super napisem Electrolux. Teraz właściwie już z żadnego zapachu poza takim zapachem starej piwnicy nie czuję. Także myślę, że ta epidemia hiszpańskiej grypy też przyczyniła się właśnie do wprowadzenia tego rodzaju, przynajmniej w założeniu, antybakteryjnych filtrów. No i wyjmijmy szczotki. O, tutaj myślę, że fajnie je widać. Patrzę, czy nie ma jakichś napisów na tych szczotkach. I spróbujmy teraz wysunąć ze środka silnik. Mam tutaj teraz taką strzykawkę z odrobiną oleju maszynowego. Nie mamy tu przejścia prądu. No dobra, tutaj przejście na szczotkach mamy. Ale tutaj w ogóle jest odsłonięta, przerwany w ogóle jest ten przewód i odsłonięta izolacja. Cześć, dzisiaj chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek, który poświęcony będzie starym odkurzaczom, a dokładniej jednym z moich ulubionych, starych, przedwojennych odkurzaczy Electrolux. Będziemy mówić w tym odcinku głównie o tym odkurzaczu Electrolux 5 i od razu na samym początku tego nagrania chciałbym jeszcze raz bardzo podziękować Jackowi za wypożyczenie między innymi tego odkurzacza do nagrań na tym kanale. W poprzednich odcinkach oglądaliśmy kilka różnych urządzeń, pompę wody, pompeczkę akwarystyczną, ale oglądaliśmy też dwa stare polskie odkurzacze z lat 70. Odkurzacz Zelmer 01, zresztą ten niebieski ręczny odkurzaczyk, który stoi za mną na półce. Oglądaliśmy też odkurzacz Zelmer typ 96, obydwa te odkurzacze Zelmer z lat 70. I to, co jest niesamowite, jak sobie tak o tym pomyślimy, to to, że kiedy te polskie odkurzacze Zelmer powstawały w połowie lat 70. w zakładach w Rzeszowie, od 50 lat, od pół wieku były już w użyciu te urządzenia, które mam dzisiaj na stole. To wszystko są odkurzacze Electrolux Model 5, aczkolwiek w różnym stanie zachowania i wydaje mi się, że jeżeli dobrze zidentyfikowałem te napisy na tabliczkach znamionowych, że wszystkie te odkurzacze pochodzą chyba z roku 1926. W każdym razie pochodzą one mniej więcej z połowy lat 20. Zaraz Wam powiem, co tutaj na stole leży, a tak jak już wspomniałem, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się przede wszystkim tym pięknym, najlepiej z nich wszystkich zachowanym modelem odkurzacza Electrolux 5 sprowadzonym z Francji. To jest odkurzacz Electrolux 5, który akurat pochodzi z mojej kolekcji i ten odkurzacz w jednym takim króciutkim shorcie na kanale już kiedyś oglądaliśmy, wyjmowałem nawet z niego silnik, przeczyściłem wstępnie, zrobiliśmy próbę działania tego odkurzacza i wiem, że ten odkurzacz na pewno jest sprawny, aczkolwiek jeszcze oddzielnego odcinka o demontażu, przeglądzie, ponownym montażu tego odkurzacza nie robiliśmy. Na pewno to zrobimy. Dzisiaj on jest troszeczkę do demonstracji, do porównania z tymi innymi odkurzaczami. Dzisiaj będziemy się zajmować, tak jak powiedziałem, tym odkurzaczem Electrolux 5 z Francji, ale rzućmy króciutko okiem też na niego. Tutaj na tabliczce znamionowej jest napisane seria 526. Jeżeli dobrze to identyfikuję, to jest to właśnie odkurzacz pochodzący z roku 1926. Nie wiem, czy wyprodukowany w Szwecji, czy w fabryce w Berlinie. Tutaj właściwie są wszystkie Made in Sweden, wszystkie napisy świadczące o tym, że może to być po prostu oryginalny szwedzki produkt ze szwedzkiej fabryki. On jest przewidziany na napięcie, na prąd, na zasilanie prądem o napięciu od 210 do 225 V. Na to trzeba zwracać uwagę, bo jak zaraz zobaczycie, te pozostałe odkurzacze są przewidziane na zasilanie prądem o dużo niższym napięciu. No właśnie, a propos tych innych odkurzaczy, tutaj mam także odkurzacz Electrolux 5. Tabliczka jest bardzo zatarta, ale wydaje mi się, że tutaj także jest na niej numer 526 albo 25. Nie jestem w tej chwili pewien, chyba raczej 26, czyli także odkurzacz chyba z 1926
26 roku. Jak widzicie z tych 3 odkurzaczy, które mam na stole, w sumie najgorzej zachowany. Tutaj korpus już nosi ślady korozji, przede wszystkim poodchodziła ta okładzinka z brązowej sztucznej skóry, ale generalnie też jest to fajny eksponat. Aha, no tutaj jest urwany też przewód zasilający, chociaż to też nawet jest fajne, bo widać tutaj resztkę oryginalnego oplotu. Można zobaczyć, jak ten przewód oryginalnie wyglądał. Można tutaj wzorek tego oplotu zobaczyć. Jest bardzo ładna okładzina, taka bakelitowa z symbolem głowy słonia, dokładnie tak samo jak na tym odkurzaczu z mojej kolekcji. Przełącznik tutaj działa. Całkiem fajny jest ten w miarę dobrze, czy w każdym razie dostatecznie zachowany pasek naramienny, oryginalny, z takim dosyć ciekawym wzorkiem z napisem Lux. Takim ledwie widocznym, ale jednak napisem Lux tutaj. Też na tabliczce Made in Sweden. Przyznaję, że nie wiem, czy to jest odkurzacz wyprodukowany w Szwecji, czy w Niemczech, a raczej nie we Francji, bo nie ma takich oznaczeń jak ten odkurzacz, który dzisiaj będziemy oglądać. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jest już napisane, że jest to odkurzacz zasilany prądem o napięciu 105 do chyba 115 V. No czyli już jak będziemy robić ewentualną próbę tego silnika z tego odkurzacza, to musimy o tym pamiętać i zwracać na to uwagę. No a głównym bohaterem dzisiejszego odcinka będzie ten pięknie zachowany, praktycznie prawie w fabrycznym stanie Electrolux Model 5, chyba także z 1926 roku, z piękną, oryginalną, chyba wykonaną z orzechowego drewna skrzyneczką i z wieloma akcesoriami. Jego sobie zaraz obejrzymy, tylko pozwólcie, że sprzątnę te 2 pozostałe odkurzacze na razie ze stołu, jeszcze później może na krótko do nich wrócimy. Natomiast chciałbym mieć tu miejsce, żeby wyjąć ten Electrolux ze skrzynki i dokładniej go obejrzeć. Pozostałe Electroluxy 5 odstawiłem na razie, zostawiłem sobie na stole tylko tę skrzyneczkę. No i spójrzcie, jest to naprawdę piękny, unikalny i świetnie zachowany komplet. Tutaj widać jeszcze część akcesoriów w takich bardzo fajnych drewnianych mocowaniach. Tutaj mamy m.in. te sztywne stalowe rury, mamy jedną ze ssawek, taką dywanową. Tutaj mieliśmy jeszcze miejsca na jakieś mniejsze ssawki. W komplecie jest jeszcze taka troszeczkę już, jak widać, zużyta ssawka z włosiem. To sobie też za chwilkę obejrzymy. Tutaj chyba na nią jest przewidziane takie oddzielne miejsce. No jest tutaj jeszcze jedna ssawka w komplecie, aczkolwiek co do tej nie mam całkowicie pewności, że jest to faktycznie ssawka od Electroluxa. W tej chwili tego nie wiem, sprawdzę, popatrzę sobie na zdjęcia takich starych kompletów, zobaczymy. Mam raczej wrażenie, że chyba ona tutaj do tego opakowania nigdzie nie pasuje, więc bardzo możliwe, że jest to jakaś ssawka od troszeczkę późniejszego odkurzacza. Jeszcze to sprawdzę, bo tego w tej chwili, tak jak powiedziałem, nie wiem. No i pozwólcie, aha, tu jest jeszcze jedna ssawka, bardzo ładna. Widać, że tutaj wkręcone są nieoryginalne wkręty, to było prawdopodobnie mocowane. No i to może być faktycznie bardzo możliwe, że to jest tutaj nawet oryginalna ssawka od tego kompletu. To drewniane wykończenie pasowałoby zresztą do tej ssawki z włosiem. No wiadomo, takie akcesoria zużywają się najszybciej i często w późniejszych latach czy w późniejszych dziesięcioleciach dodawano do takich odkurzaczy nieoryginalne akcesoria, ale wyjmijmy teraz ten odkurzacz z walizeczki. Jak widzicie, odkurzacz jest w super stanie, pięknie zachowana jest tutaj ta okładzinka ze sztucznej skóry, bardzo ładnie zachowany ten pasek naramienny z wyhaftowanym napisem Lux. Przyznaję, że nie jestem pewien, jaki jest z tym przewodem, bo on wydaje się też być w podejrzanie dobrym stanie i przede wszystkim nie jest to przewód w oplocie. Widzieliśmy przy jednym z tych poprzednich Electroluxów, które tutaj miałem na stole, że były tam resztki zachowanego przewodu w oplocie, aczkolwiek nie jest wykluczone, że w tych francuskich modelach były już takie gumowe przewody, chociaż obstawiałbym raczej, że być może gdzieś w późniejszych latach
ten przewód bardzo fachowo, ale został jednak wymieniony na taki gumowy, ale przyznaję, że tego nie wiem, może to być równie dobrze oryginalny przewód. Jeżeli tak, to jest on zadziwiająco dobrze zachowany, jak na stuletni odkurzacz. Wtyczka jest na pewno oryginalna, tutaj z napisem Electrolux i chyba w tej chwili tego dobrze nie widzę, ale zrobię zdjęcie, pokażę Wam to. Chyba też tutaj z francuskimi znaczkami patentowymi i z jakimś logo, którego w tej chwili nie potrafię rozszyfrować. To jest taka fajna wtyczka z wykręcanymi tymi bolcami. Później ją sobie jeszcze obejrzymy. W każdym razie ona na pewno jest oryginalna i prawdopodobnie fabryczna od tego dokładnie modelu odkurzacza. Tutaj zwracam Waszą uwagę na napis umieszczony na tej pięknej tabliczce z logo Electrolux. Tutaj jest po francusku napisane Le Assainisseur. To właściwie oznacza w takim dosłownym tłumaczeniu tyle, co oczyszczacz powietrza, w sensie takiej dezynfekcji powietrza, także z bakterii, oczyszczania go z jakichś różnych pyłów. Natomiast najwyraźniej tutaj jeszcze nie używano wtedy takiej późniejszej typowej nazwy francuskiej odkurzacza, czyli l'aspirateur. Tutaj mamy jeszcze do czynienia właściwie z urządzeniem, które reklamowano jako coś, co służyło do oczyszczania, dezynfekowania, oczyszczania powietrza nie tylko z pyłu, ale też z różnych drobnoustrojów. No i tutaj na dole tej tabliczki też ciekawy napis po francusku nettoie, désinfecte, parfume, czyli czyści, dezynfekuje, perfumuje. Widzimy tutaj też różne wyobrażenia o roli takiego odkurzacza 100 lat temu we Francji lat 1920. Czyli mamy tutaj do czynienia nie tylko z urządzeniem, które dzisiaj używane jest do sprzątania jakiegoś pyłu z mieszkań, ale też do odkażania, dezynfekowania i perfumowania, jak na Francję przystało, takich gospodarstw domowych. I też bardzo ładna tabliczka znamionowa, którą również wyświetlę Wam tutaj z boku. Electrolux, na górze logo, seria F26. Być może to F oznaczało właśnie francuską fabrykę Electroluxa, również ten numer 26 oznaczający prawdopodobnie datę numer U488. Ciekawe napięcie 105-115 V. Musimy bardzo na to uważać, żeby nie przekroczyć tego napięcia przy testowaniu tego odkurzacza. Prąd stały, prąd przemienny i adres 24 Rue de Montabor, Paris, czyli ulica Montabor 24 w Paryżu. Sprawdzę sobie jeszcze, co właściwie mieściło się pod tym adresem. Przyniosłem m.in. instrukcję obsługi odkurzaczy Electrolux, troszeczkę późniejszych modeli, bo odkurzacze Electrolux 10 i 11 oglądaliśmy oddzielny odcinek poświęcony tej instrukcji, oglądaliśmy nawiasem mówiąc też odcinek poświęcony temu odkurzaczowi Electrolux 11, ale tutaj w tej instrukcji są podane dwa paryskie adresy związane z Electroluxem. Jeden wygląda troszeczkę jak fabryka, ale w każdym razie jakiś zakład produkcyjny i tutaj jest adres Boulevard Saint-Denis i Boulevard Malesherbes i tej Rue de Montabor tutaj nie ma, ale powinien gdzieś tutaj jeszcze być taki spis adresów punktów serwisowych czy przedstawicielstw Electroluxa. Być może tam gdzieś ten wymieniony na naszym dzisiejszym odkurzaczu adres znajdziemy. Tutaj są nasze adresy. Znajdźmy Paryż. Tutaj są różne francuskie miasta. Pytanie, czy gdzieś mamy jeszcze paryskie adresy, bo tu są przedstawicielstwa nie tylko w Paryżu, Nancy i tak dalej. Paryż. Jest, zobaczcie. Dla klientów z Paryżu. Serwis naprawczy. Rue de Montabor 24. Wszystko się zgadza i są tutaj podane też numery telefonów. Czyli był to punkt serwisowy, prawdopodobnie również salon sprzedaży Electroluxa właśnie przy Rue de Montabor. Super. Bardzo mnie ciekawi, co dzisiaj znajduje się pod tym adresem. Może ktoś z Was jest w Paryżu albo zna Paryż na tyle, żeby tę zagadkę rozwiązać. No i tutaj, żeby ładnie wyeksponować i pokazać Wam ten bardzo charakterystyczny element odkurzaczy Electrolux Model 5, postawiłem ten odkurzacz na tej jego drewnianej skrzyneczce. Chodzi mi oczywiście o te zdejmowane płozy
na których umieszczony jest tutaj odkurzacz. Rzecz bardzo z pozoru nieduża, skromna, ale do dzisiaj takich oryginalnych podstawek do odkurzaczy Electrolux 5 no, zachowało się już bardzo niewiele i ten egzemplarz wyposażony właśnie w takie oryginalne płozy jest tym ciekawszy i tym cenniejszy, jak głosi może nie legenda, ale opowieść, którą można przeczytać też na oficjalnej stronie Electroluxa. Te płozy to był w cudzysłowie wynalazek szefa Electroluxa, Axela Wennergrena, który kiedyś podczas spotkania ze sprzedawcami odkurzaczy, wtedy zwykle takie odkurzacze sprzedawane były przez sprzedawców chodzących od drzwi do drzwi, polecających takie wyroby, zbierających też doświadczenia, jeżeli chodzi o jakieś uwagi użytkowników. No w każdym razie podczas spotkania ze sprzedawcami takich odkurzaczy Axel Wennergren zareagował na wiadomość o pewnych skargach od użytkowników czy od użytkowniczek, które no, mówiły, że no, jednak dłuższa praca z takim odkurzaczem w ręku, czy nawet nosząc go na ramieniu jest dosyć męcząca, że fajnie byłoby taki odkurzacz jednak też móc postawić na dywanie, na podłodze i po prostu ciągnąć go za sobą podczas pracy. No i podczas tego spotkania spontanicznie wziął podobno kawałek papieru i naszkicował mniej więcej właśnie takie płozy, które później wdrożono do produkcji. Bardzo prosta rzecz, a jednak już dzisiaj, tak jak powiedziałem, rzadko spotykana. Ja nawet sobie tak dokładnie obejrzałem wzór czy konstrukcję tych płóz od odkurzaczy i pomyślałem sobie, że coś takiego przy pomocy właśnie jakiegoś stalowego prętu, tej średnicy i odpowiedniej giętarki można by wykonać i nawet spróbuję zrobić coś takiego także do mojego odkurzacza Electrolux 5. No, czyli mamy trzy takie podstawowe możliwości korzystania z tego odkurzacza. Stojący na podłodze czy na dywanie, na tych płozach, można go wtedy za sobą ciągnąć, czy za taki pasek, czy za wąż włączony tutaj do odkurzacza. Druga możliwość to oczywiście ten pasek naramienny, można sobie taki odkurzacz zawiesić na ramieniu. Widziałem fajne zdjęcie jakichś tam jokejów, którzy z takimi przerzuconymi przez ramię odkurzaczami Electrolux 5 szczotkowali konie przed czy po jakichś zawodach. No i oczywiście trzecia możliwość to ta rewolwerowa rączka umieszczona na końcu odkurzacza. Tutaj włączaliśmy czy wsadzaliśmy te stalowe rury i można było takim, jak to dzisiaj się mówi, pionowym odkurzaczem po zdjęciu tych płóz po prostu odkurzać. Później to sobie zresztą wszystko wypróbujemy. A jeżeli chodzi o historię tych odkurzaczy Electrolux 5, to bardzo króciutko, bo o historii chciałbym, żeby opowiedział nam kiedyś przy jakiejś okazji właściciel tego odkurzacza Jacek, który tych odkurzaczy Electrolux ma bardzo dużo, ma niesamowitą, ciekawą kolekcję i myślę, że takie zestawienie różnych modeli i opowieść o historii różnych modeli będzie fajnym pomysłem na jakieś przyszłe nagranie. Ja tylko powiem bardzo króciutko, że o ile wiem, te odkurzacze Electrolux 5 pojawiły się w 1921 roku i były pod wieloma względami takim bardzo przełomowym modelem Electroluxa. Były przede wszystkim, z tego co wiem, pierwszym odkurzaczem Electroluxa, który był produkowany poza Szwecją. Powstała fabryka w Berlinie w dzielnicy Tempelhof, to była chyba pierwsza poza Szwecją fabryka Electroluxa. No, powstały też zakłady produkujące Electroluxy we Francji, tak jak ten Electrolux, który mamy tutaj. Odkurzacze Electrolux 5 zaczęły być także eksportowane do Stanów Zjednoczonych. O ile wiem, był to chyba pierwszy Electrolux sprzedawany i być może też produkowany, tego nie jestem pewien, w Stanach Zjednoczonych. Chyba w Wielkiej Brytanii była też jakaś fabryka Electroluxa. O tym jeszcze dużo informacji nie szukałem. Można w internecie nawet znaleźć bardzo fajne zdjęcie takiej fabryki Electroluxa właśnie w Berlinie, w Tempelhof, gdzie między innymi widać taśmę produkcyjną, czy właściwie nie taśmę, ale takie stoły, przy których składano z elementów między innymi ten odkurzacz Electrolux 5 i chyba jest tam też widoczny Electrolux 7, który obejrzymy sobie w oddzielnym odcinku. Ja przyznaję, że o historii tych wczesnych Electroluxów bardzo dużo nie wiem. Wiem, że jest jeszcze jakiś taki legendarny model Electrolux 4, czyli wcześniejszy od tego, chyba podobny, ale niestety nigdy go nie widziałem, nawet nie znalazłem nigdzie zdjęć tego odkurzacza Electrolux 4.
Pokażę Wam tutaj przy okazji z boku nagranie z takim odkurzaczem Electrolux, który ostatnio wiosną 24 roku mogliśmy zobaczyć na wystawie starych odkurzaczy w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. On jest bardzo podobny do tego, który dzisiaj oglądamy, ale jednak też znacząco się różni. Przede wszystkim ten korpus odkurzacza ma mniejszą średnicę, on jest po prostu mniejszy. Nie ma tej charakterystycznej metalowej tabliczki Electroluxa, tylko ma taką jakby kalkomanię, również z napisem Electrolux. Ma w troszeczkę innym kształcie rączkę, ona nie jest wykładana taką bakelitową okładzinką z głową słonia, tylko nie jestem pewien, to jest chyba też aluminiowe. W każdym razie różni się też w ogóle kształtem rączki, mocowaniem pokrywy wlotu powietrza i nawet ostatnio tak się trochę z Jackiem zastanawialiśmy, czy to jest może właśnie taki starszy Electrolux 4, ale ja znalazłem też ostatnio taką starą broszurkę z różnymi modelami Electroluxów i on bardzo jednak przypomina model 6, którego produkcja zaczęła się, tak jak tutaj widać, w 2022 roku. Mogę Wam pokazać też krótkie ujęcie z muzeum, jak ten odkurzacz działa, zresztą zrobię o nim też takiego krótkiego shorta. I tam w jednym miejscu, jak będziemy ten filmik oglądać, to tam widać tabliczkę znamionową i tam jest chyba numer seryjny 625. I teraz nie jestem pewien, czy to nie jest właśnie Electrolux 6 z 1925 roku. Jakaś taka skromniejsza wersja modelu 5. Ale tego niestety nie wiem, jeżeli macie na ten temat więcej wiadomości, to fajnie byłoby tę zagadkę rozwiązać i ten odkurzacz ostatecznie zidentyfikować. No ale dzisiaj zajmujemy się tym odkurzaczem Electrolux 5 i przy nim zostańmy. Tradycyjnie zacznijmy od wyjęcia worka na kurz. Tutaj dwie klamerki, jeszcze trzecia klamerka od spodu. Bardzo ładnie zachowany worek na kurz, nawet ta gumowa uszczelka jeszcze tutaj się całkiem nieźle w sumie zachowała. W środku dosyć czyściutki. O, zobaczcie, z super napisem Electrolux. Bardzo fajnie. W środku odkurzacz znajduje się w całkiem niezłym stanie. Tutaj może troszeczkę na krawędzi jakieś resztki rdzy widać, ale naprawdę niedużo. Natomiast, i to mnie bardzo cieszy, wewnątrz znajduje się ciekawy element wyposażenia, to jest dodatkowy filtr, który umieszczany był akurat w tych odkurzaczach już za workiem na kurz i którego zadaniem było jeszcze przechwytywanie jakichś resztek kurzu, drobinek kurzu, czy także drobnoustrojów, bakterii, tak przynajmniej pisano wtedy w reklamach, które ewentualnie przedostały się przez taki worek. Tutaj też mamy logo Electroluxa we Francji. Spróbuję wyjąć może ten filtr. One były wymienne, można było kupić całe paczuszki właśnie z takimi filtrami. Tutaj jest napis na górze perfumowane. Teraz właściwie już z żadnego zapachu poza takim zapachem starej piwnicy nie czuję. Tutaj jest ledwie widoczne logo Lux. Tutaj coś jeszcze jest napisane, motor, tak jakby silnik. No i tutaj z drugiej strony też jeszcze były wyraźnie jakieś oznaczenia, taka czerwona pieczątka, ale to się już nie zachowało. Electrolux był chyba pionierem w stosowaniu takich dodatkowych filtrów dezynfekujących, perfumujących to powietrze wylatujące z odkurzacza. Przez wiele lat chyba w innych urządzeniach czegoś takiego poza zwykłym workiem na kurz nie stosowano. No a trzeba też pamiętać, że to był czas zaledwie kilka lat, początek lat 20. to było zaledwie kilka lat po wielkiej, tragicznej epidemii hiszpańskiej grypy, która po I wojnie światowej w 1918 roku kosztowała życie setek tysięcy, czy nawet milionów ofiar i właśnie po tej epidemii hiszpańskiej grypy zaczęto w dużych miastach przywiązywać ogromną wagę właśnie do czystości, dezynfekcji. Tutaj mam
akurat wydaną w języku niemieckim, taką książkę Hiszpańska grypa, na okładce widać coś, co jeszcze w sumie kilka lat temu mogliśmy zobaczyć wszędzie na ulicy, czyli takie maseczki ochronne na twarz. Pamiętajmy, mówimy tutaj o roku 1918. Czyli praktycznie 100 lat przed znaną nam pandemią koronawirusa. No tutaj też są zdjęcia różnych właśnie takich środków do inhalacji, higieny osobistej, różnego rodzaju maseczki, środki dezynfekcyjne. Tak jak przeglądam, to przyznaję, że chyba tutaj tak na szybko nie znalazłem nic o odkurzaczach akurat, o roli odkurzaczy, ale niewątpliwie one też z tego zainteresowania środkami ochrony przed zarazkami, przed bakteriami wyrosły. Nawiasem mówiąc, dosyć śmieszna reklama maseczki, która pozwalała jednocześnie palić papierosy z takim otworem na papieros. Także myślę, że ta epidemia hiszpańskiej grypy też przyczyniła się właśnie do wprowadzenia tego rodzaju, przynajmniej w założeniu, antybakteryjnych filtrów. Przypominam jeszcze raz w odcinku o tej instrukcji obsługi do odkurzaczy Electrolux 10 i 11. Tutaj też są właśnie takie wkłady filtrujące wymienione. Akurat tutaj chyba troszeczkę inne logo na tym się znajduje. Aha, i tutaj jest na przykład też napisane ten dezynfekujący wkładka dezynfekująca, dezynfekcyjna. I tu jest tylko też jeszcze napisane tą stroną, tak jak to rozumiem, tą stroną w kierunku worka na kurz, czyli tak jakby w ten sposób miało być to umieszczone, czyli prawdopodobnie to, co tutaj widzę, resztkę jakiegoś napisu motor, czyli prawdopodobnie tą stroną w kierunku silnika umieszczało się tego rodzaju wkład, a tutaj miały się zatrzymywać różnego rodzaju bakterie. Prawdopodobnie w środku znajdowała się jakaś wata nasączona jakimś środkiem dezynfekcyjnym. Nie mam pojęcia, na jak długo wystarczał tego rodzaju filtr. Tutaj jest napisane, że takie filtry sprzedawane są w paczkach po 5 i 10 egzemplarzy. 5 egzemplarzy kosztowało 13 franków, 10 egzemplarzy kosztowało 25 franków. Może kiedyś uda mi się taką oryginalną paczuszkę takich filtrów gdzieś kupić. W każdym razie jest to też dosyć fajna rzecz, której chyba jeszcze nie widziałem. Nie jestem pewien, czy w tym moim odkurzaczu Electrolux 5 też w środku taki filtr nie jest zamontowany, ale obejrzymy to sobie już oglądając ten odkurzacz. Ja sobie zrobię zdjęcie tego filtra i umieszczę go zaraz z powrotem tutaj w odkurzaczu. Ok, na razie jednak nie będę jeszcze tego worka i tego filtra wkładał do środka. Nie będę odkurzacza z tej strony zamykał, bo chciałbym go sobie postawić pionowo i zajrzeć do silnika. W tym celu zdejmę te płozy i postawię odkurzacz po prostu w ten sposób na blacie. Muszę tylko odgiąć te klamerki, żeby on tutaj o nic nie zaczepiał. Bardzo wygodnie będzie teraz można obejrzeć silnik. Mam już odkurzacz wygodnie postawiony pionowo. Tutaj nawiasem mówiąc od razu zwracam uwagę na te dwa otworki. To są smarowniczki, którymi można było bez demontowania silnika smarować jego łożyska. Później sobie to też zobaczymy. Najprostsza rzecz, którą możemy zrobić, to oczywiście sprawdzić szczotki w tym odkurzaczu. Odkręcam tutaj takie plastikowe zakręteczki na szczotkotrzymaczach. Ok. No i wyjmijmy szczotki. Bardzo fajne, bardzo fajnie zachowane, duże, takie ciekawe, wtedy jeszcze stosowane w takim okrągłym, walcowatym kształcie szczotki. Dzisiaj w odkurzaczach spotyka się już takie prostokątne. Może zrobię zbliżenie, żebyście mogli je lepiej zobaczyć. Tutaj myślę, że fajnie je widać. Patrzę, czy nie ma jakichś napisów na tych szczotkach, ale chyba nie. Nie jestem pewien, one są tak jakby dwukolorowe. Być może jak starły się już do tej pozycji, to być może był to znak, że trzeba je będzie już w najbliższym czasie wymienić. Tak sobie teraz myślę, że jak się te szczotki wkłada, one są już tak dopasowane kształtem do takiego zaokrąglonego kształtu powierzchni komutatora, to warto na to uważać, bo jak zamontujemy je pod innym kątem, to one po prostu będą przez jakiś czas mocniej iskrzyły, zanim się nie dotrą. Na razie ich nie wkładam, bo być może one będą nam przeszkadzały przy wyjęciu silnika, raczej nie, ale potem włożymy je w każdym razie później. Tutaj mamy w rączce włącznik, co ciekawe z angielskimi napisami on-off, co być może przez wielu Francuzów było traktowane trochę jako taka obraza, no bo jak wiadomo, Francuzi
zwłaszcza chyba w owym czasie jeszcze, no, mieli bardzo wysokie mniemanie o roli, międzynarodowej roli swojego języka i sprzedawanie we Francji odkurzacza Electrolux z angielskimi napisami, myślę, że mogło być niemile widziane, to tak mówię żartem. No i co, spróbujmy teraz w takim razie odkręcić tutaj 1, 2, 3 śruby na obudowie. I z tego co pamiętam, po przeglądzie jednego z odkurzaczy Electrolux 5 po prostu wyjmiemy cały ten silnik ze środka. Tutaj może fajnie byłoby zdjąć ten pasek, ale widzę, że on jest tak jakby zamontowany na stałe. Mam wrażenie trochę. Zobaczcie, tutaj te paski były montowane na takich klamerkach zaczepianych tutaj o te takie metalowe, nie wiem, grzybki. Tutaj też jest taki grzybek, ale ten pasek jest, mam wrażenie, na stałe przyczepiony tutaj już do tej klamerki i jego nie jestem w stanie odpiąć. On chyba w ogóle jest już w ten sposób. No dobra, nie będę się z tym bawił, to nie ma znaczenia, po prostu wyjmiemy cały ten silnik razem z tym paskiem. No to biorę sobie w takim razie śrubokręt, ten chyba będzie troszeczkę za mały, tak. I próbuję. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Nie, te śruby nie są zalakowane. Pamiętam, że jak robiliśmy przegląd odkurzacza Electrolux 11, to jedna ze śrub mocujących silnik była fabrycznie zalakowana i ja tego nie chciałem niszczyć, więc do silnika w odkurzaczu Electrolux 11 nie zajrzeliśmy. Zajrzymy, jak będę miał jakiś inny, niezalakowany egzemplarz. Tutaj mogę te śruby bez wyrzutów sumienia odkręcić i co najważniejsze, one się nawet dosyć wygodnie i bez żadnego oporu i bez problemu odkręcają. Ok, i spróbujmy teraz wysunąć ze środka silnik. Zobaczcie, wyjąłem cały silnik tutaj z tymi turbinkami zasysającymi powietrze. Tutaj widzę, że ten silnik miał na rogu tej obudowy turbiny całego tego zespołu ssącego takie gumowe zabezpieczenie, które niestety już bardzo sparciało. Część została tutaj wewnątrz korpusu odkurzacza, część została przyczepiona tutaj do tej krawędzi. No, spróbujemy to później jakoś tak ładnie złożyć, żeby to zostało w środku. To jest dosyć fajny taki mechanizm amortyzacji tej przedniej turbinki. Są dwie turbinki, tutaj jedna w środku tej obudowy, druga tutaj bardziej od strony silnika. I one, z tego co pamiętam, żeby się swobodnie obracały, trzeba troszeczkę docisnąć, znaleźć tutaj równowagę, dopasować ten cały mechanizm i wtedy one się już obracają, nie obcierając tutaj o ścianki tej obudowy. No, tutaj jest, tak jak powiedziałem, smarowniczka do tego łożyska od strony zespołu ssącego. Tutaj jest smarowniczka umożliwiająca dostęp do łożyska od strony komutatora. Patrzę, czy są jakieś napisy na tym silniku, ale prawdę mówiąc nic tutaj nie widzę. Silnik jest przykręcony do tej całej aluminiowej obudowy tymi dwiema śrubami, czyli najpierw, żeby go rozkręcić, tak naprawdę trzeba by wykręcić tutaj tę śrubkę, zdjąć te turbinki. Wtedy mielibyśmy dostęp do tych śrub trzymających tutaj tę obudowę silnika i moglibyśmy cały ten stojan, cały wirnik wyjąć, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby. Wyczyścimy to wszystko tylko odkurzaczem. Być może przy jakimś takim jednym z tych odkurzaczy Electrolux, zwłaszcza tym w najgorszym stanie, zobaczymy, jak tam wygląda silnik i może do wyczyszczenia tego silnika po prostu wtedy wszystko to wyjmiemy. Natomiast tutaj wolałbym to zostawić wszystko w takim nienaruszonym, fabrycznym stanie, aczkolwiek chciałbym te łożyska naoliwić, chciałbym wyczyścić ten silnik i chciałbym spróbować go uruchomić. Najpierw przyniosę jakiś mocniejszy odkurzacz i po prostu z resztek kurzu wszystko to wyczyścimy.
Przyniosłem sobie już odkurzacz, zaraz ten silnik wyczyszczę. Nawiasem mówiąc, on ma fantastyczny zapach takiego starego urządzenia. Trochę oleju, trochę tego kurzu. Coś pięknego, czego niestety na filmie nie uda się przekazać. Dobra, odkurzamy. No i tradycyjnie jeszcze przełączę ten wąż od odkurzacza w pozycję dmuchawy, żeby troszeczkę przedmuchać ten silnik. Ok, teraz będziemy tu mieć nadmuch powietrza. Tutaj ze środka wyjąłem jeszcze resztki tej gumowej takiej osłonki, która była założona tutaj na krawędź silnika, no ale to już te bardzo pokruszone fragmenty właściwie do niczego się nie nadają. Te resztki może zostawię, bo je po prostu tutaj w takich odstępach ułożymy. One będą zawsze troszeczkę jednak ten silnik może amortyzowały po zamocowaniu go tutaj w obudowie, natomiast no, ta reszta, która się kruszy, to jest już po prostu niestety do wyrzucenia. Mam tutaj teraz taką strzykawkę z odrobiną oleju maszynowego. Spróbuję troszeczkę do jednej tej smarowniczki, troszeczkę do drugiej. Wstrzyknąć. Przetrę też troszkę ten silnik. Ja nie będę tego absolutnie jakoś tutaj szlifował, czyścił. Ta patyna na starych urządzeniach jest naprawdę fajna i nie wiem, polerowanie tego, broń Boże, jakimś papierem ściernym nie wchodzi w grę. Czasami jak to jest rzeczywiście bardzo pokryte, bardzo brudne, to nawet troszeczkę podrdzewiałe takie elementy, to ja taką delikatną wełną stalową je poleruję, ale generalnie przy starych urządzeniach staram się tego nie robić i jeżeli tylko one nie są po prostu oklejone brudem, to staram się w ten ich wygląd bardzo nie ingerować. Tym bardziej, że tutaj jest to naprawdę wszystko fajnie zachowane. Chyba z zewnątrz to jeszcze sobie to poczyścimy. Tutaj jeszcze ewentualnie troszeczkę ten silnik chciałbym wyczyścić. Nawiasem mówiąc, te turbinki, jedna i druga, one są praktycznie identyczne jak te stosowane w odkurzaczach do dzisiaj. Konstrukcja tego całego elementu ssącego jest trochę inna, ale same te turbinki z aluminium, one są no, właściwie dokładnie takie same jak dzisiaj. No dobrze, teraz po wyczyszczeniu tego silnika włóżmy do niego szczotki, bo to będzie ważne do sprawdzenia przejść prądu i potem ewentualnie do wypróbowania tego silnika. Tak jak powiedziałem, warto je wkładać tak, żeby one były kształtem dopasowane do kształtu komutatora, czyli w ten sposób, o ile się tutaj nie przekręcą w środku. Dobra, jedną szczotkę już mam. Nakręcam końcóweczkę. Zastanawiam się, nawiasem mówiąc, czy dzisiaj dostałbym takie okrągłe szczotki, gdyby te były zużyte. Oczywiście mógłbym kupić jakieś takie duże, prostokątne i zrobić z nich takie walce, ale z ciekawości poszukam, czy coś takiego w ogóle jest jeszcze dostępne. Być może do jednego z tych starych odkurzaczy Electrolux takie szczotki na wymianę będą nam potrzebne. Zobaczymy to wtedy, będziemy się o to martwić w innym odcinku. Tutaj w każdym razie szczotki są w dobrym stanie. Ok, szczotki mamy założone. Tutaj przyznaję, że ten wirnik obraca się całkiem fajnie. Może to naoliwienie też na niego wpłynęło. Tylko przy teście trzeba będzie bardzo uważać, żeby nie przechylać tutaj tej górnej części, bo wtedy ta turbinka będzie obcierała. Postaramy się to tak troszeczkę docisnąć. I mniej więcej tak równo trzymać. Ale przedtem sprawdźmy tutaj połączenia, sprawdźmy przejście prądu
przez ten przewód i przez szczotki. Postawiłem sobie tutaj miernik. Teraz, nie wiem, tutaj jest off, czyli chyba powinienem dać tak, żeby ten włącznik na pozycję on. Miernik sobie włączam na sprawdzenie przejścia prądu. Zobaczmy teraz. No i nic się nie dzieje. No to dajmy ten włącznik. Zobaczcie. Nie mamy tu przejścia prądu. Bolce są dokręcone. Zaraz sprawdzimy w takim razie na samych szczotkach. Off, on. No nie mamy. Ok, to jeszcze raz wykręcę w takim razie szczotki. Dociśnijmy je do komutatora. O, i teraz mamy. No dobra, tutaj przejście na szczotkach mamy, czyli albo przewód, albo wtyczka, albo włącznik nam gdzieś tutaj robi jakąś przerwę. Mam nadzieję, że nie włącznik, bo to byłby największy kłopot. Tutaj przewody do włącznika. Mam wrażenie, że są doprowadzone. Sprawdźmy to. Jest jeden przewód, tu jest drugi. No i co? No i tutaj niestety chyba przejścia prądu nie mamy przez ten włącznik. Tutaj zwróciłem uwagę, że ten przewód, który mówiłem, że jest w takim super stanie, bo on jest tak naprawdę z zewnątrz ładny, ale jakoś tutaj tak dziwnie, leciutko wchodzi do tego odkurzacza. Jakieś ma tutaj luzy. Zajrzyjmy tutaj może pod tę rączkę. Tu jest jakaś kostka przyłączeniowa, oryginalna, z napisem Lux. Ale to tak jakby ona tylko pokrywa te przewody. O, nie wiem, czy to widzicie, ale tutaj w ogóle jest odsłonięta, przerwany w ogóle jest ten przewód i odsłonięta izolacja. Zobaczcie, to się w ogóle tutaj nie trzyma. Czy tu w ogóle jest jakiś przewód? Tu jest taśma jakaś izolacyjna stara. Aha, no i są przewody idące do włącznika i do silnika. Natomiast tutaj jeden jest w ogóle jest przerwany. Dobra, to w takim razie odwińmy te przewody. Wydaje mi się, że to musiało już być w znacznie późniejszych latach prawdopodobnie naprawiane. No niestety tutaj widać, zobaczcie, że te oryginalne przewody, takie jeszcze w materiałowym oplocie, są już dość mocno zużyte. One prawdopodobnie były tutaj, bardzo fajnie, ja może zrobię zbliżenie, bo nie będziecie tego widzieć. Tutaj bardzo fajnie widać takie końcóweczki, które prawdopodobnie były tutaj przykręcone w tej kostce przyłączeniowej. Natomiast wyraźnie widać, że kiedyś tu się coś musiało wyrwać. No prawdopodobnie przy ciągnięciu za ten przewód gdzieś ktoś albo za przewód ciągnął, albo ciągnął odkurzaczem i wyrwał ten przewód. I po prostu połączono je taśmą izolacyjną. Ten jeden wydaje się całkiem dobrze połączony, natomiast ten drugi niestety nie. A co by się stało, jakbym go tutaj tymczasowo połączył? I zobaczmy, czy teraz będziemy mieć przejście prądu z wtyczki. No, też nie mamy. No, zobaczmy, czy mamy pomiędzy tym przewodem a jednym z tych we wtyczce. Tak, ten drugi nie. Dobra, a jak wygląda sytuacja tutaj? W takim razie pod tą taśmą izolacyjną też ją odczepmy. No, nie bardzo widzę, gdzie ona tu się kończy. Tu chyba. Być może ten przewód jest rozłączony.
Też już bardzo, bardzo te oryginalne przewody, jak widać, są zniszczone. Tak, to też już się tutaj, mam wrażenie, ledwie trzyma. No ale jest teoretycznie połączone. Zobaczmy, jak to jest tutaj z kolei z wtyczką i tym przewodem. Jest przejście. No dobra, czyli mamy dojście prądu do tego momentu. I tutaj dalej już niestety wygląda na to, że nie mamy. Czyli gdzieś te przewody idące dalej, być może do włącznika, są przerwane. Tu gdzieś musi być przerwane przejście prądu. Bo dalej wygląda to wszystko na połączone. No cóż, w takim razie to bym na razie w ogóle rozdzielił. Wyjmiemy przewód w ogóle. Ok, wyjąłem przewód w ogóle z tego odkurzacza. Tutaj te przewody sobie łączę. No i teraz jak dotknę do wtyczki, to powinienem mieć przejście prądu. Mam. Dobra, no czyli przewód jest ok. Tutaj wszystko wydaje się ok. Ta wewnętrzna izolacja też jest w dobrym stanie. Przewód, wtyczka jest w porządku. Jakiś problem prawdopodobnie jest tutaj albo z włącznikiem, albo raczej, biorąc pod uwagę stan tych przewodów, gdzieś tutaj na wejściu do tego włącznika. No ale tak czy inaczej trzeba będzie prawdopodobnie niestety zdemontować ten silnik. Może uda mi się wykręcić same te śruby bez demontowania całej tej części. Same te dwie śruby, wtedy wyjmiemy cały ten silnik, będziemy mieli dostęp do włącznika, będziemy mogli ewentualnie wyjąć włącznik. Przynajmniej spróbować wyjąć włącznik, bo nie wiem jak to zrobić, jak on siedzi tutaj w rączce. Aha, go można tak przekręcić i wtedy wyjąć. Dobra. Ok, on się tutaj w pewnej pozycji po prostu wyciąga. Ok. Zobaczmy teraz, jak nim tak poruszałem. No nie. Nie. No dobra, spróbujmy w takim razie, nie ma innego wyjścia, musimy wyjąć ten silnik i dostać się tutaj do włącznika. Troszkę więcej pracy niż myślałem, ale kto wie, no może uda się to uruchomić. Jeżeli nie, no to po prostu zrobimy obejście tego włącznika. Odkurzacz będzie działał wtedy zaraz po podłączeniu do sieci. Tak przynajmniej spróbuję zrobić. Słuchajcie, pomyślałem sobie, że kwestia zajęcia się tym silnikiem i tym włącznikiem do odkurzacza to jest jednak sporo pracy i pewnie zajmie nam kolejne pół godziny czy 40 minut. Nie chciałbym doprowadzić do sytuacji, w której ten odcinek rozrośnie się, tak jak już kilka razy było, do, nie wiem, długości 2 godzin. Myślę, że na tym go zakończymy. Ja oczywiście biorę się dalej za przegląd tego silnika i spróbuję wyjaśnić, czy zepsuty jest tutaj włącznik, czy tylko, tak mam nadzieję, przerwane są gdzieś po drodze przewody. Natomiast zrobię z tego oddzielny odcinek. Myślę, że warto jest szczególnie poświęcić uwagę też temu silnikowi, a nie spieszyć się, żeby ten odcinek nie był za długi, ale myślę, że dzisiaj i tak dosyć dużo zobaczyliśmy. Po pierwsze zobaczyliśmy taki piękny, oryginalny Electrolux 5 z Francji z połowy lat 1920 z dosyć kompletnymi akcesoriami, może nie wszystkimi, ale jednak w tej drewnianej skrzyneczce znajduje się dużo akcesoriów do tego odkurzacza. Obejrzeliśmy sobie bardzo ładnie zachowany worek na kurz, obejrzeliśmy sobie ciekawą rzecz, czyli takie dodatkowe, dezynfekujące, perfumujące powietrze filtry w takim odkurzaczu, tak jak powiedziałem, powstałe pewnie jeszcze pod wpływem doświadczeń z epidemią hiszpańskiej grypy, która miała miejsce niewiele lat przed czasem, kiedy ten odkurzacz powstał. Obejrzeliśmy sobie też sprawny, oryginalny przewód z oryginalną wtyczką do tego odkurzacza. W następnym odcinku zajmiemy się tym silnikiem, obejrzymy sobie troszeczkę dokładniej ten silnik, no i oczywiście postaramy się
wyjaśnić sprawę, co tutaj jest wadliwe, że nie ma tutaj przejścia prądu, że ten silnik nie działa. I mam nadzieję, że w następnym odcinku też już ten odkurzacz jako sprawny zmontujemy, bo jednak bardzo chciałbym go uruchomić. Chyba że okaże się, że te przewody są w takim stanie, że będzie to po prostu niebezpieczne. Wtedy zmontujemy go tylko jako taki zabytek techniki. Natomiast wszystko to zrobimy już w następnej, drugiej części tego nagrania. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Mimo wszystko myślę, że było to dosyć udane i fajne nagranie, bo konstrukcję takiego odkurzacza sobie obejrzeliśmy, no a nie zawsze uda się wszystko zrobić w jednym odcinku, tak żeby takie urządzenie zdemontować, wyczyścić, zmontować i jeszcze w dodatku, żeby ono działało. Pamiętajmy, że mamy tutaj do czynienia ze 100-letnim seniorem techniki. Ja w każdym razie na ten następny odcinek z przeglądem tego silnika bardzo się cieszę, no i mam nadzieję, że przyniesie on jakieś bardziej owocne rezultaty niż to dzisiejsze nagranie. Dziękuję Wam bardzo, biorę się za ten silnik, a my widzimy się już niedługo w następnej części tego nagrania. A kurczę, teraz na przykład działa. Wyłączam. No, a teraz nie działa. No zobaczymy.